Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj postaram się udowodnić Wam, dlaczego uważam, że Lexus ES200 jest idealny na pierwsze auto. I teraz tak, wiele osób zarzuci mi, ale jak auto z tylnym napędem na pierwsze auto, przez to jest niebezpieczne, a bezpieczniejszy jest napęd naprzód. Nie, i tu się mylicie. Przekonałem się wielokrotnie tutaj w Niemczech, że samochody z napędem naprzód są mniej bezpieczne od tych z napędem na tył. Już Wam wyjaśnię dlaczego. Ogólnie chciałbym zacząć od tego, że tutaj jest taka dziwna moda. Auta, którymi jeżdżą kobiety, jesteście w stanie zauważyć od razu. Widzicie auto i wiecie, że tym autem jedzie kobieta. Czy to młodsza, czy starsza, nieistotne, wiecie, że jeździ kobieta. A to dlaczego? Ponieważ tutaj auta, które są znane jako małe hatchbacki typu Seat Arosa, Volkswagen Lupo, Volkswagen Polo i tej klasy podobne auta są głównie używane przez kobiety. Oczywiście wiadomo, zdarzają się wypadki, jeżdżą nimi też mężczyźni, czy też starsi panowie, jednak głównie są to auta dla kobiet. Przypuszczam, że jest to ze względów takich, że one po prostu mają problemy z parkowaniem, z manewrowaniem, ze zmieszczeniem się w wąskich ulicach i tak dalej. Jednak, mimo wszystko, najwięcej właśnie wypadków, co widuję, zwłaszcza szczególnie jak jest zima, czy też po prostu jak są słabe warunki pogodowe, typu duży deszcz, no to najczęściej właśnie co widzę, to takie auta, którymi właśnie jeżdżą kobiety, najczęściej lądują na barierkach bądź też w rowach. A dzieje się to tak dlatego, że po prostu auta z przednim napędem podczas wpadania w poślizg totalnie tracą trakcję. Krótko mówiąc, auto, które się napędza przednim napędem, w przypadku poślizgu całkowicie traci kontrolę. Jeśli chodzi zaś o auto z tylnym napędem, sytuacja jest zgoła odmienna. W przypadku aut z tylnym napędem praktycznie zawsze mamy kontrolę nad autem, ponieważ przednia oś nie jest napędzana, co oznacza, że skręcając kierownicę faktycznie jest reakcja na kołach. I w przypadku, jeśli ucieka nam przód nawet, możemy wtedy się wyratować dodając lub ujmując gazu. W przypadku auta z przednim napędem niestety już takiej opcji nie ma, ponieważ jak wiadomo, koła przednie są zarówno kołami, które się kręcą, jak i kołami, które napędzają auto. Dobrze, mam nadzieję, że kwestia techniczna jest już w tym momencie wyjaśniona i temat jest wyczerpany. Jeśli jesteś na moim kanale i nie zostawiłeś jeszcze suba, możesz rozważyć kliknięcie tego guzika, ponieważ mogą Ci się przydać filmy, jeśli interesujesz się szczególnie Lexusami. Natomiast ja w tym momencie rozwinę już wątek, dlaczego uważam, że Lexus to idealne auto jako pierwszy samochód. Przede wszystkim najistotniejszą chyba kwestią jest to, że Lexus jest to marka pochodząca od Toyoty. Toyota jest znana powszechnie jako auto niezawodne, a jeśli jest kierowca świeżakiem, logiczne jest to, że liczy się dla niego, żeby autem jeździć, a nie żeby jeździć po warsztatach. A kolejna kwestia, że taka osoba nie zna się na technikaliach, czy też może się nie znać i w przypadku jakiejś awarii może po prostu nie wiedzieć, nie być świadoma tego. I tak, jak poruszyłem już w tym momencie kwestię bezawaryjności, warto by było iść dalej tym tropem i porozmawiać trochę o sprawach technicznych. Lexus ES200 pomimo swojego wieku można uznać cały czas za auto dość niezawodne, które się bardzo rzadko psuje, jeśli o nie dbamy. I w przypadku, kiedy przyjdzie nam jednak coś naprawić, te koszty nie są mega tak zabójcze jak w przypadku marek sąsiednich, bądź też po prostu sama częstotliwość psucia się tego auta pozwala nam ewentualnie trochę pieniędzy nazbierać, żeby takie naprawy przeprowadzić. Ma ono oczywiście kilka słabych punktów. O tym możecie się dowiedzieć z mojego filmu, który wyświetla Wam się w tym momencie tutaj, gdzie opowiadam o wadach i zaletach tego modelu. Natomiast jeśli chodzi o auto, które jest egzemplarzem dość zadbanym, możecie być pewni, że przez długie kilometry będziecie mogli się cieszyć jazdą tym autem, a nie naprawianiem go. Teraz chciałbym może przejść do kwestii, która jest dość istotna dla młodego kierowcy, mianowicie jest to atrakcyjność samochodu. Lexus ES200 pomimo swojego rocznika może się nadal podobać, wygląda on dość atrakcyjnie i po drobnych zmianach, które dokonamy w tym aucie, może faktycznie cieszyć oko i przyciągać uwagę innych. Mimo że początki produkcji tego auta były około już 23 lata temu, to mimo wszystko to auto ma dość dobre wyposażenie jak na ten wiek i o tym właśnie chciałbym teraz porozmawiać. Oczywiście to, jakie wyposażenie posiada nasz konkretny egzemplarz, zależy w szczególności od tego, jakie akurat uda nam się wyrwać. Moja wersja jest to wersja praktycznie pełna opcja, gdzie nie posiadam tylko i wyłącznie premium audio oraz w pełni skórzanych foteli. Poza tym ma ona wszystko, co jest potrzebne tak naprawdę każdemu kierowcy do codziennej jazdy. Z takich podstawowych elementów wyposażenia, jakie musi posiadać każde auto w obecnych czasach, jest to na pewno otwieranie auta z pilota z zamkiem centralnym, elektryczne szyby, klimatyzacja. Najlepiej jakby miało też auto tempomat. W przypadku Lexusów wersja automat też tempomat posiadała.
Światła ksenonowe, być może nie jest to mus, natomiast jest to duży plus, jeśli mamy takie światła, ponieważ drogę oświetlają o wiele lepiej niż zwykłe halogenowe żarówki. Oprócz tego dla świeżego kierowcy też dość istotne będzie, żeby to auto miało jakieś systemy wspomagające jazdę typu ABS, wspomaganie kierownicy, kontrola trakcji i tym podobne. I w tym aucie wszystkie te systemy właśnie znajdziecie. Co prawda kontrola trakcji nie działa idealnie, ponieważ działa ona na prostej zasadzie, jeśli jedno koło traci poślizg, wtedy wciskanie pedału gazu nie skutkuje żadnym przyspieszaniem. Jednak już to jest wystarczające, żeby w przypadku jakiejś opresji łatwo się z nich wygrzebać. I tak, o ile bezawaryjność i dobre wyposażenie są dość istotne, to jeszcze kolejna kwestia jest też równie ważna. W przypadku osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z samochodami, na pewno jest też ważne, żeby mieć ewentualnie miejsce, żeby zabrać swoich znajomych i jechać na jakąś imprezę, bądź też po prostu, żeby pojeździć sobie po mieście. I tu w tym samochodzie jest rozwiązanie idealne, ponieważ auto, pomimo że jest sedanem, ma na tyle sportową sylwetkę, że może się podobać, a przy okazji właśnie, że jest sedanem znowu, jest dość praktyczne i możemy swobodnie przewozić 4 osoby, które nie muszą się wciskać wcale przez przedni fotel. To znacznie ułatwia podróż z większą ilością naszych znajomych. I tak też w przypadku, jakbyśmy chcieli tych naszych znajomych wziąć gdzieś na jakąś imprezkę, pod namioty, czy też na działkę, żeby poimprezować, mamy tutaj w miarę przestronny bagażnik, gdzie powinniśmy wszystko zmieścić. No dobra, ale jak już była mowa o bezawaryjności, o wyglądzie, o funkcjonalności, no to jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, która dla młodego człowieka też ma znaczenie. Mianowicie jest to z pewnością dźwięk silnika. A tu w tym przypadku jest on bardzo nienaganny, ponieważ jak wiadomo rzędowa szóstka dość ładnie brzmi, a w przypadku jeśli byśmy mieli zamontowany sportowy wydech, jest to dźwięk naprawdę przyjemny dla ucha. Kolejną kwestią przemawiającą na korzyść za Lexusem jest tutaj tak dość przewrotnie moc silnika. Jest ona stosunkowo niewielka, jednak jest ona na tyle wystarczająca, że w przypadku, jeśli kierowca jest niedoświadczony, no to te 155 koni, które posiada ten 2-litrowy silnik, nie powinno nikogo zabić, a z kolei na początek daje na tyle frajdę, że jest ona wystarczająca. Tak więc można uznać, że te kwestie, które dla kierowców doświadczonych są minusem, dla kierowców świeżych są akurat plusem. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą chciałbym nadmienić. Są to mianowicie wymiary tego auta. Pomimo tego, że jest to sedan, uważam, że jest to nawet najmniejszy sedan w swojej klasie, dzięki czemu nawet kierowca niedoświadczony potrafi sobie poradzić w parkowaniu tym autem, bo nie potrzebuje wtedy takiej ilości miejsca, żeby się zmieścić. Co uważam, że w przypadku świeżych kierowców jest dość istotną kwestią. Ok, tak więc mam nadzieję, że udało mi się wypunktować już wszystkie istotne rzeczy, dlaczego Lexus ES200 jest idealny jako pierwszy samochód. Specjalnie nie mówiłem tutaj o kosztach spalania tego samochodu, ponieważ niestety jest to cena, jaką musimy zapłacić za to, by posiadać auto, które mimo swojego wieku nadal będzie wyróżniać się na drogach. Mam też nadzieję, że w przypadku, jeśli ktoś rozważał zakup takiego auta, rozwiałem jego wątpliwości, bądź też dostał informacje, których potrzebował, żeby tą decyzję przechylić na szale zakupu tego auta. W przypadku, jeśli zdecydujecie się faktycznie zakupić Lexusa, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, ponieważ na moim kanale znajdziecie o wiele więcej informacji na temat tego modelu właśnie i w przypadku, jeśli będziecie potrzebować jakiejś technicznej pomocy, możecie się rozejrzeć po moich filmach, które już nagrałem. Być może znajdziecie temat, który Was interesuje. Tymczasem ja żegnam się z Wami na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!